Witajcie. To jest moment, w którym udało zgromadzić mi się wszystkie prawie odmiany papryk, które wysiałam. Nie chciałam już ich trzymać na krzaku, bo zaczęło się takie więdnięcie. Już nie są twarde, nie są jędrne, a mam jeszcze 2 czy 3 odmiany, które nie dojrzały i nie wiem, czy zdążą dojrzeć. Rzućmy okiem najpierw na tą. Nie wygląda tak jak na opakowaniu. Ona ma liście pstre, czyli kremowo-zielone i owoce w pasy. Owszem, owoce w pasy są w fazie dojrzewania, a tu widać już zebrane w 2 kolorach. Tu się zaczęło też placzenie. Nie jest twarde, więc już wiem, że na inny kolor się nie przebarwi. Z tego tytułu, że widać kondycję. Tu natomiast, i to jest z jednego krzaczka w półcienistym miejscu, a 3 krzaczki mam ogólnie. I tu z pozostałych 2 krzaczków w bardziej nasłonecznionym foliaczku niż ta sadzonka rosła z tymi. I tak wyglądają. Odmiana jest oznaczona jako F1, czyli niepowielająca cech. To taka piękność. W przyszłym roku biorę pod uwagę wygląd owoców w różnych miejscach, tak jak tu. Nie ma mowy o pomyłce, to jest blot. Jest w trakcie przybarwiania się i dostaną po prostu miejsce, powiedzmy, że idealne. Zobaczymy. Ale na pewno słoneczne znacznie bardziej niż miały w tym sezonie. Tu piękna odmiana, bardzo późno do mnie przyjechała. Dulce de España. Faza przybarwiania się i to jest największa sztuka. I 2 mniejsze. Obok flamingo. Nie wiem docelowo jaki ma mieć kolor, czy taki, bo również jest miękkawa. Smugi różne. No i tu zaskoczenie. Nie ma mowy o pomyłce. Lilac Bell. Nie wiem, czy zmontuję ten film z tym, kiedy zbierałam te wszystkie papryki. Zbierałam z mężem. Bo na krzaczku została o takim kształcie, w takiej barwie. Z takiej barwy uzyskałam ten kolor. Lilac Bell. Red Butty o bardzo grubych ściankach. Koło centymetra grubości. Słodka, twarda, krucha. Mężowi smakuje bardzo ta. Dużo, że tak powiem, mięsa w cudzysłowie ma. I tu tylko jeden owoc, menawka. Pobiorę nasionka, wysieję. Mocno wgłębiona. Bardzo mi się podoba ze względu na to wgłębienie. Nasycenie barwy. Corbaci. Tej na pewno nie wysieję, bo nie lubię tego typu papryk, gdzie ani to na leczo wrzucić tyle co na kanapkę. Ja i mąż lubimy takie, wiecie, grube papryki, konkret, bo krzak zajmuje miejsce i tak dalej, i tak dalej. Tu natomiast jest elefant, słoniowa, ostra papryka, nie tak bardzo, ale ostra. Gdy dorzucicie taką część do gularzu, już będzie czuć pikantność. Nawet tak dużo ma szarości, beżu tego. Te 2 sztuki pochodzą z półcienistego miejsca, a te rosły na dworzu, pod chmurką. Ta natomiast jeszcze w foliaku, gdzie jest słoneczka więcej niż w półcieniu. O, może tak powiem. I ma bardzo mało tych pasów, tego beżu, tej szorstkiej skórki. Ta już z nami jest 4 lata i pozostanie na zawsze. Papryka ostra z nasion z gigantów. To inna para kaloszy, bakłażan, Sancho Panza. Pierwszy, jaki w tym sezonie został zerwany.
I tu papryka, której nie wysiejemy. Murasaki purple. Gdy jest niedojrzała, ma kolor fioletowy. O, jak ta plama po markerze na palcu moim. Gdy dojrzewa, robi się taki kolor. No i tu zaskoczenie piękna, wspaniała Amanda. Przeczytałam, że to jest tak zwana papryka biała. Ale jak zobaczyłam fazę taką dojrzałości, no to szału dostałam, szału radosnego. Tak bardzo mi się spodobała, a myśmy już tyle papryk w takiej kondycji zerwali, że ho, plenna. I tu mamy jedyny egzemplarz w tym kolorze. Amanda, wspaniała, ta zostanie z nami. Ona jest delikatna. I tu odmiana bez nazwy. Dostałam sadzonkę. Po prostu tu mamy jedną, która się psuje. Jako paprykę pomarańczową. Ale sądziłam, że będzie to typu blok, taka gruba. Więc jej już też nie wysiejemy. Zatem przyszły sezon upłynie pod znakiem papryk dużych, konkretnych owoców w słonecznym miejscu. Tak w foliaku, jak i pod chmurką. Czekam na jeszcze 2 czy 3 przepiękne odmiany. Ale no, boję się, że nie dadzą rady dojrzeć. Poczekamy, zobaczymy. Rozkroję każdą z odmian w środku, by pokazać strukturę dla zainteresowanych osób. Oraz zważył flamingo 106 gram, 107 identyko. Wnętrze, grubość ścianek. A teraz Dulce de España, ta największa, 85 gram. A na przykład mniejsza 52 gramy. A teraz Candy Cane Red. Swoją drogą widziałam w chorwackim sklepie internetowym podobny wygląd owoców w pasy tejże właśnie papryki. To znaczy się ona inną nazwę miała, więc zapraszam do sklepu chorwackiego Croatian Seeds Store. Nazywa się sklep. Tak piszemy. 46 gram. A druga żółta i to jest z jednego krzaczka. 41 gram. Natomiast największa, nie wiem, czerwona, 20 gram. Zaraz też rozkroję. No i która by to? Może ta. 21 gram. Też 21. Porównywalna wielkość. Zatem rozkrajam. Grubość ścianek. Teraz wezmę tą nasionko. Nie plączę się, bo nie chcę pomylić nasion z żółtej odrębnie, odłoża nasiona z czerwonej odrębnie. Taka jest grubość ścianek. Kicio przyszedł, tak? Zaraz dostaniesz obiad. Momencik, kotku. Tak. Teraz Lilac Bell. Tylko 2 owoce mam ogólnie. Drugi na krzaczku został. 93 gramy. I tu już lampę włączyłam.
A teraz ta, która wrażenie zrobiła na mężu moim. Red Batty. 174 gramy. To jest mniejsza sztuka niż poprzednie, które zerwał małżonek mój. Tamte miały około centymetra grubości ścianek, jak jest w tej. O, to jest znacznie mniej. Może dlatego, że owoc mniejszy. Red Batty. Jeszcze jedną rozkroję Red Batty. 144 gramy. Podobnie. No i przerywnik mały na koci obiad. Jak macie Państwo koty, to często w Rossmanie są promocje na karmę dla zwierząt, a tak jak teraz, w chwili obecnej, na tego typu. Zamiast 4 zł i ponad 4 zł firma Purina Gourmet teraz kosztuje 2,49. I tak trzeba polować. Pasztecik. Akurat dla tego kocurka wskazany ze względu na albo wrzody, albo nowotwór w gardle. No niezdiagnozowane to jest. Kosztowna to sprawa. Około 1000 zł, jak powiedziano nam, sama diagnoza. Zalecane jest tylko dawanie mu jeść takich papek i obserwować. Kotek swoje lata już ma. To jest kotek na pół etatu przychodzący do nas. Już się dosyć oswoił. Jak możemy, to o niego dbamy. Co, już wychodzisz? Proszę pana. Zostań jeszcze, zostań kocurku. Łapeczki już mu, opuszki wyleczyliśmy w zasadzie. No i tak się kotek zachowuje tu. Ma tu krzesło. Także jest ufny. A opuszki już wyleczone, może choroba nawrócić. To wielgachna opuchlizna. Ale jak myślę, że on się lepiej czuje psychicznie, no i jest zadbany, to że mu to nie nawróci. A że kot bezpański nie miał domu, to tak jak to u dzikich kociaków bywa i choroby się przyczepiają. A wiecie, jak psychika jest korzystna, to i choroby się zwalczy, jak i u ludzi. Oby tak było zawsze. Tak, jestem Kiciuś. Dzielny chłopak. Grzeczny pacjent taki. No, wracamy do papryk. Którą teraz? Menawka. ,94 gramy. 93. Cieniutkie ścianeczki. Wspaniałe wgłębienie. Podoba mi się. Nasion niezbyt wiele. Menawka. No, teraz czas na elefant słoniową. Tą największą. 67 gram. No, gruba, pamiętać trzeba. Sorry, ostra. Piękna jest. Elefant słoniowa. Słoni. A kocurek jak zje, co dostanie, to wskakuje na biureczko. Tak? I pragnie, wiecie co zjeść? To, czego nie może. Czyli suchą karmę. Ale nie można. Chyba że, jak pani doktor powiedziała, oblana wodą, żeby troszkę zmiękła. Chodź, Kiciuś, złaś. Chodź.
Którą teraz? Murasaki Purple. Największa. 15 gram. I z tych, które nie będę wysiewała, nawet nie zbiorę nasion. Od groma w takiej maleńkiej. Murasaki Purple. A teraz czas na prześliczną Amandę. Tą w kolorze jasnego, pomarańczowego ubarwienia. 93 gram. Chodź, moja ty piękna. Pokaż swe wnętrze. Amanda. Dobrze. Zostały nam dwie. Pomarańczowa, odmiana nieznana. Może ktoś z Państwa wie. 22 gramy. Kształt ciekawy. Taki bardzo, bardzo opływowy. No i chyba całkiem sporo nasion. Prawda? Jak na taki niewielki owoc. To teraz przedostatnia. O, Corbacci. Weźmiemy Corbacci. Prawie, że największa. 20 gram. Ale jak to przekroić? Wygina się we wszystkie strony. Taka kiszeczka, niewiele nasion. Chyba niewiele, bo tu widzę też na dole. A to przekrój. Corbacci. I ostatnia blot. Weźmiemy fazę, która już się zaczęła przebarwiać, a na krzaczku pozostały fioletowe w takim barwie. Na krzaczku, skąd te zerwaliśmy. To najpierw fioletową. Momencik. Blot. 82 gramy. Ciekawe zabarwienie. Zielonkawa z fioletem. Tak, weźmy teraz którą? A taką. 41 gram. Tu ma jeszcze ciemne, widoczne barwy, zanim pomarańczowa zrobiła się. I mamy w pełni pomarańczową. No, pięknie. Tak, także na jednym krzaku mamy kolor taki fioletowy i taki właśnie. Czyli widzę, że nie zmontuję, to jest odrębny film, bo ze zbioru będzie wcześniej, a ten po tamtym. No, tak, dobra. Co tu jeszcze tą weźmy? Większą. 77 gram.
Tu już mamy inne odcienie, czyli różne są fazy widoczne dojrzałości. Blot. Wszystko, szanowni moi, wszystko. Tej nie będę rozkrajała, bo cóż tu może być do pokazania. Taka kiszeczka. Bakłażan jeszcze poczeka, aż jego koledzy dojrzeją. Jest to twarda sztuka. Pozdrawiam, do widzenia i zapraszam na filmy inne.